Cześć, witam Was na kolejnym vlogu. Witam się z Wami z Bieszczad. Wybrałem się na zimowy biwak, miało być dużo śniegu. W planach było naprawdę super pogoda mroźna. Niestety pogoda zaskoczyła, zmieniła się. Ostatni tydzień było na plusie, wszystko stopniało, ale Bieszczady zawsze są fajne, więc jak widzicie, mamy tutaj rzeczkę, mam już kawkę dzisiaj przygotowaną. Klasycznie, żeby tradycji stało się zadość, to przyjechałem po zmroku, bo nie można po prostu przyjechać, żeby było jeszcze widno, spokojnie się rozłożyć, z namiotem nagrać. Nie ma takiej możliwości. Pokażę Wam przebitki mniej więcej, jak to wczoraj wyglądało, jak się rozbiłem, jak tam w środku sobie przygotowałem, jak się ogrzałem. Przywiozłem ze sobą dwa źródła ogrzewania. Jedno z nich to jest kominek namiotowy, drugie to jest Webasto. Testowałem tak naprawdę pierwszy raz przy tak dużym namiocie te źródła ogrzewania i muszę przyznać, że całkiem spoko się spisały, ale mam w planach też niebawem zrobić taki test porównawczy Webasto kontra kominek namiotowy, jakie temperatury, który z tych sprzętów jest w stanie osiągnąć i co tak naprawdę lepiej się sprawdza. Dzisiaj jestem w okolicach Smerka. No jest to w zasadzie praktycznie przy granicy z Parkiem Narodowym. Dzisiaj na tapetę wpada szlak nabukowy Berdo. Jest to raczej taki bardziej relaksacyjny szlak, nic trudnego, na spokojnie. Dzisiaj nie szalejemy. Mam skromne nadzieję, że jednak Bieszczady okażą się jeszcze bardziej puste niż w ciągu lata. Zaraz to sprawdzimy tak naprawdę, bo piję właśnie kawę. Pakujemy cały nasz sprzęt i wyruszamy pod szlak i startujemy, więc oglądajcie dalej. Mamy lekką zmianę planów. Niestety późno się zebraliśmy, jak to na biwaku. I do tego brakło już nam drewna. Żeby dzisiaj trochę dogrzać się po wędrówce w górach, to potrzebne jest drewno. I niestety nie jest to takie proste zdobyć to drewno. Zajęło nam w zasadzie ponad godzinkę poszukiwania tego drewna, ale udało nam się, na szczęście mamy to drewno. No i w związku z tym, że tak długo nam to wszystko zajęło, no to zrezygnowaliśmy z naszych planów, które i tak już nie były ambitne, więc idziemy dzisiaj na chatkę Puchatka, zobaczymy, co tam dobrego dają, jak to tam wygląda, jakie są widoki. No i tu się zrobiła zdecydowanie aura bardziej zimowa, w końcu trochę śniegu, temperatura blisko zera lub trochę poniżej, to jest zima, nie tam jakieś, co mieliśmy wczoraj. Wczoraj to było na początku na plusie około 6 stopni, w nocy było -2, ale dobrze się dogrzaliśmy, Webasto grzało, kominek grzał, więc było cieplutko, około 20 stopni mieliśmy, ale myślę, że dzisiaj trochę więcej pokażę Wam, jak to wygląda od środka w namiocie, jak wygląda ten kominek, jak on grzeje, co tam można porobić, jak go używać. Dobra, nie ma co przedłużać, lecimy do góry. Dzisiaj nie mamy ewidentnie szczęścia. Podejście kolejne do wystartowania nieudane. Musimy się wrócić po kasę, po gotówkę, żeby coś tam w tej chatce Puchatka może coś wypić, zjeść. No i bilety trzeba kupić, nie? Więc wracamy się. Na szczęście nie zaszliśmy to daleko, może jakieś, nie wiem, 200-300 metrów w górę. No nic, dokładamy sobie trasę, bo i tak jest dla leszczy. Bilety zakupione, fizyczne, na 9 zł za sztukę. Dla chętnych można kupić przez internet. Tu jest kod QR. Cena dobra. Warto kupować bilety i wspierać Park Narodowy. Szlak na dzień dobry. Uderza nas stromym podejściem. A my nie są leszcze. I wchodzimy do góry.
No i przed nami nasz cel dzisiejszej wycieczki. Chatka Puchatka. Zobaczymy, co tam można wypić, zjeść. Widoki są nieziemskie. No Bieszczady zimą nie zawiodły. Są wspaniałe, piękne. Kurde, te widoki tutaj i ta zima. Coś wspaniałego. Nie jest to oficjalne schronisko, jest to schron. I podobno są tutaj trochę zawyżone ceny. No i sprawdzimy, co tu mają. Ile to kosztuje i zaraz wam wszystko powiem. Wszystko mamy wypisane. Ja myślę, herbata na pewno wiedzie. Krótkie podsumowanie chatki Puchatka. Ceny nie są aż takie groźne. 15 zł za tam kawkę. Do tego jakiś 7 Days też wjechał. Ogólnie przyjemnie, chwilę się ogrzać. Nic specjalnego, żeby specjalnie tu iść. Znaczy widok na pewno jest spoko. Jest ta panorama tutaj. No jest niezła. Jest na kozaku. Jakby ktoś chciał zrobić taki naprawdę lightowy szlak, bo my tu szliśmy godzinę w jedną stronę, coś mniej więcej tak. Pewnie zejdziemy trochę szybciej, bo wyposażyliśmy się w raczki, więc w zasadzie można zbiegać. Takie są warunki. Tak więc mówię, więc jak ktoś chciałby taki lightowy, chillowy hike zrobić, to spoko opcja. Mamy sukces, udało się zejść. No i żeby tradycji stało się zadość, no to wybierzemy się do Pawła Niecałkiem Świętego i tam sobie opierdzimy coś pysznego. Więc do zobaczenia w Pawle. A few moments later. Dotarliśmy na miejscówkę numer 2. Okazuje się dużo lepsza, dużo fajniejsza niż poprzednia. Naprawdę tutaj jest mega dobrze, mamy mega dobry widok. Zresztą patrzcie, jak to wygląda. Tutaj mamy taki lekki zachód słońca, różowe niebo. Jeszcze muszę wyjaśnić trochę sytuację z Pawłem Niecałkiem Świętym. Za każdym razem, jak jestem w Bieszczadach, to odwiedzam Pawła. Jest naprawdę super, są mega porcje, ceny są fantastyczne. Ogólnie mega miejsce, zawsze jest tam kolejka. Dzisiaj staliśmy około pół godzinki, zamówiliśmy sobie 2 placki, takie bieszczadzkie placki to są. To jest taki klasyczny placek po węgiersku, jest placki ziemniaczane z mięsem i sosem pomidorowym, do tego papryka. Zapłaciliśmy naprawdę za 2 osoby, 2 ogromne placki na cały talerz, z piwkiem, z kompotem, do tego jeszcze zupa szczawiowa. Zapłaciliśmy 130 zł, więc wydaje mi się, że to jest całkiem spoko cena jak za takie porcje. Ogólnie jak tutaj jesteście, to nie zastanawiajcie się, jedźcie tam, tam jest naprawdę mega spoko, mega dobre jedzenie jest pyszne. I tak dla odmiany udało nam się w końcu znaleźć miejscówkę do spania, jak jest jeszcze jasno. Jak widzicie, jest jeszcze jasno, jest jeszcze okazja rozłożyć się, więc może uda mi się troszkę tutaj nagrać, jak się rozkładamy i pokazać wam trochę sprzętu, cały nasz tam układ, jak wyglądamy, a jak nie, no to mam nadzieję, że już jutro z rana, bo jutro rano w zasadzie nigdzie się nie śpieszymy, chillujemy sobie i jak będziemy mieli ochotę się zbierać, to będziemy się zbierać, więc myślę, że jutro na pewno uda mi się pokazać setup, jaki mamy na ten wyjazd. Biorę się za rozkładanie, no póki jeszcze jest jasno, nie? No i gotowe. Dzień dobry, witam Was w kolejnym dniu. Mielę kawkę i zaraz Wam pokażę, jaki mamy setup. Paweł nam kręci śniadanie. Na śniadanie mamy panczetę z jajecznicą, tak więc na bogato. Nie ma co się oszczędzać. Jesteśmy na biwaku w Bieszczadach, więc same najlepsze rzeczy. Tak wygląda nasz setup. Tutaj mamy okienko otwarte. Powiem Wam, to okienko robi taką robotę. Rano jak się człowiek budzi i otworzy sobie takie okienko, no to sytuacja się zmienia, nie? Człowiek sobie przypomina, w jakim miejscu jest. Namiot to jest namiot z keczuły. Model Wam zaraz tutaj wyświetlę, co to jest za model. On kosztował bodajże, jak dobrze pamiętam, 1200 zł. On jest dmuchany.
On się dosyć, znaczy to w zasadzie jest przedsionek, ale ja używam go jako taki namiot. Potrzebowałem takiego miejsca, w którym właśnie można coś pogotować, jak pada, w zasadzie funkcjonować w jakąś złą pogodę, ale sprawdza się też jako taki namiot. On nie jest jakoś bardzo szczelny. On ma wszędzie na dole, ma, że tak powiem, dziury, ale na aktualne potrzeby się sprawdza. Dosyć szybko się rozkłada, bo pompką można go nadmuchać szybko, rozłożyć takie kijki w środku, rozporowe linki, no i jest szybko rozłożony. Tutaj komin. Ten namiot nie jest przygotowany na ogrzewanie kominkiem, więc tutaj zakupiłem taką ramkę, którą można w zasadzie wpiąć w każdy zamek. Ona jest tam na zaczepach w środku, wam później jeszcze w środku pokażę. No i komin. Komin sobie wychodzi, nasza armata. Dodatkowego ogrzewania tutaj wspomagamy się jeszcze Webasto. Stoi sobie pod samochodem. No i rura wchodzi do namiotu. Pokazuje ten cały nasz syf tutaj, nie? Cały Majdan. Był, mogę powiedzieć, że było posprzątane w pewnym momencie, bardzo ale czysto jakoś, było. tak, mieliśmy wysoką organizację, ale nagle coś się stało i się no. Poranek się stało. Wszystko się tutaj popsuło, ale posprzątamy, obiecuję. Jęcznica pierwsza klasa. No to życzę wam smacznego. W sumie to nic wam nie powiedziałem o tym piecyku. Jest to piecyk marki Pomoli. I teraz tak. To w zasadzie jest piecyk typowo namiotowy. On się w zasadzie składa do takiej torby jak na laptopa. Wagę ma około 2 kg. On się składa do takiej płaskiej formy całkowicie. Jest bardzo kompaktowy, bardzo wygodny w składaniu, bardzo szybko się to rozkłada. Materiał, z którego jest wykonany, to jest tytan. No dzięki temu jest taki lekki i wytrzymały. Pomoli to jest amerykańska firma. Koszt takiego piecyka to jest 1500 zł. Da się kupić taniej jakieś chińskie podróbki na Temu i temu podobnych serwisach. Ale one z tego co sprawdzałem nie są tytanowe, tylko są ze stali, więc pewnie automatycznie ich waga pójdzie w górę. No i wiadomo jak to z jakością chińskich produktów, różnie to bywa. Czasem są spoko, a czasem można wtopić. W zestawie przychodzi taki komin w formie arkuszu zwijanego z tytanu i można uformować z tego taki komin okrągły, który po prostu wchodzi do góry. Ja tutaj stworzyłem taką konstrukcję, powiedzmy własny twór. Ta rura wygięta jest zamówiona z Chin, a te rurki wystające to są rurki w zasadzie, które zakupiłem w Castoramie. Tu jest też jeszcze taka dodatkowa ramka, którą można zamontować w każdym miejscu w namiocie, który ma zamek, żeby można było bezpiecznie wyprowadzić komin, żeby tutaj się nic nie przytopiło, bo no, komin osiąga dosyć wysokie temperatury i łatwo można byłoby zniszczyć namiot, więc to jest też konieczne. Są różne formy zabezpieczenia namiotu, można kupić taki materiał ognioodporny, można go wtedy wkleić w namiot, wyciąć dziurę. No ja tutaj zastosowałem takie rozwiązanie, ponieważ nie chcę tutaj żadnych modyfikacji w tym namiocie wprowadzać. Mamy już godzinę 10, my jesteśmy po śniadaniu, po kawce, jesteśmy już częściowo spakowani. Jeszcze pewnie pochillujemy sobie tutaj, nie wiem, z godzinkę, może 2. Trochę wypalimy jeszcze drewna, bo mamy jeszcze trochę drewna, a bez sensu wozić z powrotem. Plan na dzisiaj nie jest specjalnie ambitny, bo tak mówię, chcieliśmy sobie trochę pochillować, nacieszyć się tym, co tutaj mamy wokół. Chcieliśmy jechać na Bieszczadzkie Naleśniki, które też są takim punktem dosyć ważnym tutaj, ale niestety chata wędrowca, która sprzedaje te naleśniki, jest sezonowo zamknięta, więc musimy wymyślić jakieś inne miejsce, inny punkt, w którym sobie coś zakosztujemy, coś dobrego. Będę Was na bieżąco informował, czy udało nam się znaleźć jakiś ciekawy punkt tutaj kulinarny, w którym jeszcze można coś ciekawego zjeść. Tak więc do zobaczenia za chwilę. Miałem już nie pokazywać, jak się składamy. Chciałem po prostu się złożyć i pojechać już w następne miejsce. No ale podczas składania kominka, patrzcie co się odwaliło. No tu się już kominek ładnie już prawie złożył, już prawie go złożyłem. Był materiał ognioodporny, ale niestety wczoraj dowaliliśmy tak do gazu, bo mieliśmy wczoraj ponad 25 stopni, no że tutaj ten materiał ognioodporny no nie dał rady i przytopił się spód tej maty do namiotu, nie? Ona na szczęście jest tak by osobnym elementem, więc w razie czego nawet wymiana w Decathlonie na nowy element nie powinien być problemu. A ostatecznie można to zakleić, bo to jest podłoga, to tam żaden problem, nie? Tak by tego namiotu też można używać bez podłogi, tak więc jest git. Ale uwaga, można się przepalić. Zaraz obok naszego noclegu znaleźliśmy taki szyld z
znakiem na placówkę PTTK. Zaraz sprawdzimy, czy dadzą tam jakieś dobre ciasta, kawy. Jest to w zasadzie tak blisko, że szkoda byłoby nie sprawdzić. 15 minut z buta, a dojechaliśmy w zasadzie 200 metrów, 300 od tego noclegu, co dzisiaj mieliśmy, tej miejscówki na dziko. Tak więc sprawdzimy, co tam dają. No i przed nami jest placówka. Nic, zobaczymy. Wchodzimy do środka, zamawiamy i chillujemy. Był przez chwilę strach, że jest zamknięte. Znaczy jeszcze wciąż. Proszę zdjąć buty. Klapki na regale. O, proszę. Bez butów. I wchodzimy. Tak więc są mi naleśniki. Zamówiliśmy sobie 2 naleśniki z serem i 2 kawki. Będziemy sprawdzać, co w placówce dają. Kelner Paweł idzie z kawami. Góralki dostaliśmy. Tak, w gratisie dostaliśmy góralki, no więc na bogato. Do tego jeszcze naleśniki będą, no to obżremy się cukru. Naleśniki zjedzone, pyszniutkie były, oj, tego było potrzeba, że tak powiem. To nie były te naleśniki oryginalne, takie bieszczackie, ale i tak były niezłe, były kozackie. Ogólnie bardzo ciekawe miejsce, mają tu też noclegi, stąd są szlaki w górki, więc dostanie się tutaj samochodem jest dosyć proste, bo tu jest jakiś taki parking, później jest 10 minut z buta, no i można śmiało śmigać w góry, prosto ze schroniska, bardzo spoko miejsce. Macie parę przykładowych szlaków, gdzie można się przejść. Tak więc jak wspominałem, bardzo spoko opcja na podróżowanie w górki i później powrót do schroniska, żeby się wygrzać, coś wypić, umyć się. Ja bym tu nie przyjeżdżał. Paweł mówi, żeby żeby tu nie przyjeżdżać, że to jest słabo do dupy. Nie poleca, nie ma co przyjeżdżać. Ale tak poważnie to jest mega spoko, ja bym tu przyjechał. Ogólnie klimat w schronisku, tak typowo schroniskowy klimat jest, po prostu czuć ten klimat taki przyjemny, taki trochę babciny, takiego starego drewna, takie zapachy. Kuchnia też taka klasyczna dla schroniska, więc jest potencjał duży. A my idziemy dalej, jeszcze nie wiem gdzie, plan jest jeszcze nieokreślony. Być może poszukamy tutaj gdzieś w okolicy jeszcze jakichś dodatkowych miejscówek na nocleg, na następny raz, na jakieś tam przyszłe tematy, bo ta miejscówka, w której teraz byliśmy, no ja myślę, że ona w lato jest bardzo oblegana i trzeba było znaleźć jakąś alternatywę na przyszłość, jakbym tu chciał wrócić. Troszkę mniej dostępne tereny, bardziej offroadowe, gdzie można byłoby właśnie się rozbić na dziko. Jeszcze taka dokładniejsza recenzja naleśników. Były fajne, takie grube, ale takie w dobrym słowa tego znaczeniu. Fajnie przypieczone z zewnątrz. Ser był taki też bardzo spoko. Miał grudki, takie właśnie jakie powinien mieć. Nie był za słodki ten naleśnik, w sensie ten ser nie był za bardzo przesłodzony. No i ta bita śmietana też nie była jakaś słodka. Tutaj Paweł twierdzi, że jest robiona przez nich. I jestem skłonny uwierzyć w to, bo rzeczywiście nie była też taka przesłodzona i była taka dosyć, wydawała się właśnie naturalna, taka nie z puszki. A co do ceny, myślę, że akceptowalna. 30 zł za takie 2 naleśniki, całkiem spore. Ja się dosyć nabiłem i to było dokładnie to, czego nam było potrzeba. Bo planowaliśmy właśnie kawkę, może jakąś szarlotkę, jakieś inne ciasto. No ale nie było tak naprawdę w menu żadnego ciasta, więc wleciały naleśniki i to był bardzo dobry wybór. Decyzja zapadła, że wracamy już do domu. Tak tu gadu, coś tutaj w schronisku się pokręciliśmy, rano sobie na chillu biwakowaliśmy. No i już jest w 1:30, a mamy 5 godzin trasy do domu. Po drodze pewnie się jeszcze zatrzymamy na trasie gdzieś na jakieś jedzenie. No i trzeba kończyć tego vloga, tak więc dzięki bardzo za oglądanie i widzimy się następnym razem. Dzień dobry bardzo. Jak widzicie, mamy tutaj rzeczkę. Czy się nagrywa, czy się nie nagrywa? Nagrywa się, kurwa, pochuj. Jest za ciemno, ja chuja widzę. Taki komin